25 lat temu emitowany był w Polsce taki serial kanadyjsko-australijsko-nowozelandzki pod tytułem Zaginiony świat. Opowiada on historię podróżników, którzy nagle trafili na zupełnie nieznaną nikomu wyspę, na której byli zupełnie odizolowani od świata zewnętrznego. Znaleźli się w zupełnie nieznanym sobie lądzie, na nieznanym sobie lądzie i musieli zmagać się nie tylko z koniecznością znalezienia pożywienia, ale także z ochroną przed jakimiś niebezpiecznymi dzikimi zwierzętami. To sformułowanie Zaginiony świat bardzo mocno koresponduje mi w głowie z tematem, jaki dzisiaj chciałbym podjąć w trakcie mojego takiego krótkiego spotkania z Wami. Temacie, który dotyczy autyzmu. 2 kwietnia, jak każdego roku, obchodzony był Dzień Solidarności z osobami, które mają rozpoznane tego typu zaburzenie ze spektrum autyzmu, zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu. I mówiąc szczerze, zastanawiałem się troszeczkę, czy zatrzymywać się na tym temacie, ale nie minął jeszcze tydzień od tego czasu i cały czas ta myśl gdzieś mi towarzyszy, więc doszedłem do wniosku, że chyba jednak jest to konieczne. To jest temat, który mi towarzyszy od bardzo dawna, od kiedy zajmuję się szeroko rozumianą pedagogiką specjalną czy psychologią. To zagadnienie autyzmu gdzieś mi towarzyszy i kroczy wokół mojej gdzieś tam historii życia, także mocno zawodowo, ale gdzieś tam osobiście również. Osobiście dlatego, że pojawia się coraz więcej osób, coraz więcej rodzin, u których dzieci na przykład zdiagnozowano zaburzenia o takim charakterze, ale także w pracy, kiedy pracowałem w szpitalu psychiatrycznym, miałem bardzo wiele takich sytuacji, kiedy musiałem interweniować w sprawie właśnie pacjentów, najczęściej młodych, którzy byli osobami, u których właśnie zdiagnozowano autyzm. Autyzm jest tego typu zaburzeniem, które wiąże się z różnymi mitami, z różnymi takimi historiami, opowieściami, które wydaje się, że świadczą o tym, że rozumiemy, czym on jest, a czasem myślimy, że nie wiemy tak naprawdę do końca, czym nie jest. I ja myślę, że gdzieś jest troszeczkę pośrodku obecnie taka sytuacja, ponieważ wiemy o tym, że autyzm jest tego typu schorzeniem, tego typu zaburzeniem rozwojowym, które powoduje funkcjonowanie układu nerwowego w sposób bardzo specyficzny, w sposób unikalny. Wiemy o pewnych objawach charakterystycznych dla autyzmu. Są to objawy związane przede wszystkim z zakłóceniem funkcjonowania językowego, a więc werbalnego. Osoby ze spektrum autyzmu albo w ogóle nie mówią i doświadczają tak zwanego mutyzmu, albo mówią w sposób ograniczony i to jest na przykład mutyzm wybiórczy, kiedy tak naprawdę czasami mówią, ponieważ ten całkowity mutyzm będzie sytuacją milczenia. Mamy pojawienie się tak zwanych echolali, czyli tak naprawdę takich pewnych sformułowań, które pojawiają się nagle i są takimi zwrotami, zdaniami, które są usłyszane gdzieś wcześniej i powtarzane po pewnym czasie. Mówimy o takich echolaliach odroczonych. Mówimy o myleniu zaimków, ja i ty. Mówimy o różnych tego typu sytuacjach, które gdzieś słyszymy w tym języku, właśnie w zaburzeniu funkcjonowania językowego, ale mówimy także o pewnych zakłóceniach w funkcjonowaniu społecznym rozumianym przede wszystkim jako interakcje. Osoby ze spektrum autyzmu bardzo często funkcjonują w sposób bardzo stereotypowy. Muszą wykonywać pewne rzeczy, pewne kwestie, pewne działania w sposób powtarzający się po sobie, tak? Muszą podejmować tego typu działania. Mają zachowania bardzo specyficzne, na przykład nie patrzą, nie wiem, w oczy. Może się wydawać, że nie rozumieją tak naprawdę, co do nich mówimy, bo często w autyzmie gdzieś współtowarzyszy zakłócenie funkcjonowania intelektualnego, niepełnosprawność intelektualna. Ale w autyzmie mamy też coś, co mnie szczególnie zastanawia i co zawsze wzbudza we mnie pewnego rodzaju takie zatrzymanie i zainteresowanie, ponieważ spotkałem się właśnie z tym na terenie szpitala psychiatrycznego, gdzie mówiliśmy o osobach ze spektrum autyzmu, które miały problem z takim funkcjonowaniem w zakresie bodźców. Tak? Kiedy ja spojrzę tutaj na światło, które mnie oświetla, czy nie wiem, włączę teraz drugie, żeby być trochę lepiej widzianym, to ja nie mam problemu z tym, że nagle mnie światło w jakiś sposób razi, mrozi i powoduje u mnie ból. U osób ze spektrum autyzmu tak jest. Bodźce, których doświadczają, wiązać się mogą bardzo często z pewnego rodzaju w ogóle niespodziewaną reakcją. Na przykład drobny dźwięk może wywoływać ból w uszach, tak? Jakaś sytuacja, w której podchodzę na przykład do samolotu, może wywoływać bardzo silny lęk, które z kolei powodować mogą wystąpienie zachowań agresywnych wobec innych, wynikających z lęku, albo autoagresywnych.
Bardzo ciekawie pokazuje to pewna scena w filmie Sonata, opowiadająca historię młodego człowieka, u którego zdiagnozowano zresztą wystąpienie zaburzeń autystycznych. To jest film opowiadający autentyczną historię Grzegorza Płonki, o ile dobrze pamiętam, który jest muzykiem jazzowym i u którego był bardzo silny niedosłuch. I on w pewnym momencie szedł korytarzem już z aparatem słuchowym i nagle okazywało się, że te bodźce słuchowe są dla niego za silne, za mocne, co wywoływało w nim bardzo, bardzo silny lęk. Bardzo silne taką sytuację, w której w sposób niespodziewany dla niego nie mógł on zupełnie zapanować nad pewnymi obawami i lękami, które zaczęły mu towarzyszyć. Właśnie perspektywa filmowa jest tą perspektywą, w której chciałbym się na chwilkę skupić, bo wielokrotnie jest tak, właśnie zacząłem od tego Zaginionego Świata, serialu, który był emitowany 25 lat temu, ale w filmach bardzo często widzimy pewne rzeczy, które mogą też powodować, jak zwrócili ostatnio studenci w kole naukowym Disability Studies Akademii Pedagogiki Specjalnej, możemy spotkać się z pewnego rodzaju mitami, które towarzyszą rozmowie na temat autyzmu. Ale zanim zacznę chwilkę mówić o tych mitach, to chciałbym zatrzymać się na pewnym takim filmie, który dawno, dawno temu oglądałem. Ja o nim także mówię studentom. Tam nie ma zbyt dużo o autyzmie, ale bohaterka głównego tego filmu, Jennifer Lopez, gra psycholog, która rzeczywiście w pewnym momencie wkracza w świat osób z autyzmem za pomocą takiej neuroinformatycznej technologii. Ona pozwala jej wejść do właśnie tego świata, spotkać się tak naprawdę z tymi przeżyciami osób ze spektrum autyzmu. Bo właśnie z autyzmem jest tak, może inaczej. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką chwilę, taką historię, takie doświadczenie, że się wyłączaliście. Że ktoś do was mówił, ktoś coś do was przekazać chciał wam jakąś informację i wy nagle byliście nieobecni. Was nie było wtedy zupełnie. I gdy ja sobie wyobrażam, jak funkcjonują osoby ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami rozwojowymi na tym tle, to myślę, że to jest troszeczkę tak, że to jest taki świat zupełnie niepoznany dla nas. Jennifer Lopez, grająca psycholog, nie jest w stanie wejść do tego świata. Była kiedyś kampania chyba Fundacji Synapsis albo innej fundacji, która w Polsce zajmuje się tą tematyką, gdzie widzieliśmy dziecko na pięknej, pięknej, wspaniałej łące. Słyszeliśmy, nie wiem, szum wiatru, słyszeliśmy ptaki, słyszeliśmy jakieś, nie wiem, bzyczenie pszczół i tak dalej. I nagle w pewnym momencie to znikało, jak z zaczarowaną różdżką i nagle okazywało się, że to dziecko znajduje się na środku jezdni, zupełnie przerażone tym, że za chwilkę zostanie uderzone przez auto. I tak jest troszeczkę właśnie z autyzmem. Autyzm jest nadal pewnego rodzaju tajemnicą. My wiemy o tym, że autyzm nie powstaje w wyniku tego, że zadziałała szczepionka. Była kiedyś taka teoria, ta teoria mówiła właśnie o tym, że szczepionka tak niszczy funkcjonowanie neurologiczne człowieka, że pojawia się bardzo specyficzne funkcjonowanie układu nerwowego. Nie, to nie jest teoria, która zostałaby potwierdzona. Więcej zostało udowodnione, że twierdzenie, jak jeden z lekarzy, z tego co pamiętam angielskich, starał się prezentować, zostało obalone. Autyzm też nie powstaje dlatego, że mama jest złą mamą. Niektórzy tak twierdzili, że autyzm powstaje dlatego, że relacja pomiędzy dzieckiem a mamą jest chłodna. To nie jest prawdą. Autyzm nie jest zaburzeniem, które występuje tylko u chłopców. Także występuje częściej, ale występuje także u dziewczynek. Jest trudniej rozpoznawalny, to prawda. Z autyzmem jest tak, co mnie zawsze z perspektywy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego ciekawiło, bo było to bardzo ważne z perspektywy tego, czy możemy na przykład osobę ze spektrum przyjąć do szpitala psychiatrycznego bez zgody. W autyzmie rzeczywiście badacze, m.in. brytyjscy, wskazują na to, że u około 70% osób ze spektrum autyzmu występuje zakłócenie funkcjonowania intelektualnego. Ten rozwój intelektualny jest wolniejszy, jest powolniejszy, nie jest on tak dynamiczny, nie jest on w normie, byśmy powiedzieli, szeroko pojętej. Natomiast występuje u części osób ze spektrum autyzmu coś, co byśmy nazwali wyjątkowymi uzdolnieniami, unikalnymi, byśmy powiedzieli takimi wyspowymi troszeczkę, tak? Gdzie ta osoba, określana czasami mianem osoby, która doświadcza zespołu savanta, prezentuje rzeczywiście unikalne, wyjątkowe zdolności. Natomiast faktem jest, że często jest tak, że te zdolności dotyczą tylko i wyłącznie pewnych elementów, a w innych obszarach to funkcjonowanie intelektualne jest nadal wolniejsze. Nie mamy dzisiaj skutecznej terapii dotyczącej zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu. Bardzo ważnymi elementami może być przede wszystkim terapia logopedyczna, czyli umiejętność posługiwania się mową, komunikacji. To może być umiejętność nawiązywania tych pewnych relacji z drugą osobą, tak? Umiejętność alternatywnych metod komunikacji, na przykład piktogramów, dzięki którym osoba ze spektrum może zakomunikować pewne rzeczy, tak?
Bardzo ważnymi elementami jest integracja sensoryczna, która bardzo istotnie wpływa właśnie na przykład na zakłócenie tej relacji, tej komunikacji pomiędzy bodźcem a reakcją. Jak gdy się będę się szczypał, odczuwam ból, ale ten ból nie powoduje u mnie na przykład, nie wiem, krzyku, ale może być też sytuacja taka, że ktoś mnie uderzy, ja w ogóle nie odczuwam, wtedy jestem niedostymulowany. Pamiętam takiego małego chłopca, który miał zdiagnozowany, miał 10 lat, on był akurat drobny, dlatego powiedziałem, że był mały. I on był osobą ze spektrum autyzmu i pamiętam, to był chłopiec, który był totalnie niedostymulowany. On wręcz bił się cały czas po głowie po to, żeby w jakiś sposób się dostymulować. Autyzm z perspektywy terapeutycznej jest bardzo ważny, z perspektywy też budowania pewnej konsekwencji, tak? Pewnego rodzaju zachowań behawioralno-poznawczych, bardziej behawioralnych, gdzie tak naprawdę uczymy pewnych reakcji, uczymy komunikacji właśnie ze społeczeństwem osoby ze spektrum autyzmu. Uczymy pewnych norm, pewnych dróg, krok po kroku, tak? Im wcześniej rozpocznie się ta terapia, tym lepiej. Natomiast tak sobie myślę, że właśnie ten autyzm, gdy myślę o zaburzeniach rozwojowych ze spektrum autyzmu, to nie umiem nie myśleć o pięknym filmie Rain Man. Filmie, który opowiada historię dwóch braci. Jednego z nich gra Dustin Hoffman, który gra właśnie Rainmana, a drugiego młodszego gra Tom Cruise. To jest film, który powstał wiele, wiele lat temu, ponad 30 lat temu, z piękną muzyką Hansa Zimmera. I opowiadam historię młodego karierowicza, Toma Cruise'a, który dowiaduje się, że po śmierci ojca się dowiaduje o tym, że ma brata, starszego brata, który jest osobą właśnie ze spektrum autyzmu. Widzimy tam różne objawy, stereotypy ruchowe, specyficzne poruszanie się, specyficzną formę komunikacji. Widzimy genialne umiejętności Raya, który potrafi świetnie liczyć, który potrafi w kasynie zdobyć mnóstwo pieniędzy. Te zachowania też są trudne, bo to jest na przykład właśnie krzyk, kiedy słyszy o tym, że pewne rzeczy nie dzieją się po jego myśli, nie dzieją się tak, jak był do nich przygotowany. Albo słyszy na przykład szum silnika, który wywołuje u niego paniczny lęk. Ale jednocześnie ten karierowicz, ten jakoś tak zaangażowany, głównie patrzący na siebie Tom Cruise, nagle w tej unikalnej relacji, to jest taki film drogi, amerykański film drogi, odkrywa zupełnie coś innego. Odkrywa tą umiejętność pewnego spotkania z drugą osobą, która chwilami jest bezradna, która chwilami jest właśnie zagubiona we własnym świecie. Marzy mi się jako badaczowi, jako naukowcowi, jako osobie, która śledzi rozwój psychoedukacji, psychiatrii, pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej, marzy mi się taka umiejętność dotarcia do tego świata i go poznania. Chciałbym, aby było tak jak w tym filmie z Jennifer Lopez, który teraz mogę powiedzieć nosi tytuł Cela. To nie jest w ogóle film związany z autyzmem, to jest bardziej film taki dość specyficzny, dziwny, ale marzy mi się coś takiego jak dotarcie właśnie do tego świata. Póki tego nie ma, kibicuję bardzo wszystkim tym, którzy mają kontakt z osobami ze spektrum autyzmu, by ten kontakt ich zmieniał, przemieniał. Bliskim tych osób, które właśnie są czasami zagubione we własnym świecie, życzę wytrwałości, siły do tego, żeby kochać, bo wiem, że czasami ta miłość pewnie nie jest łatwa i w żaden sposób tutaj nie chcę obrazić osoby ze spektrum, bo po prostu mam świadomość tego, że czasem nasze zachowania takie albo inne powodują trudność u tych, którzy nas kochają. I na końcu tym, którzy są czasami zagubieni albo są w większości zagubieni we własnym świecie, którzy czasem nie potrafią o tym powiedzieć, życzę wytrwałości, życzę spotykania ludzi, którzy będą dla nich bliscy, którzy okażą im bliskość, czułość, troskę i pomimo tego, że te relacje są trudne, będą walczyć o każdy drobny element relacji. Bo czasem w terapii jest tak, że pojawia się zmiana drobna i to już jest wielki sukces, a być może także lekcja dla nas, którzy spodziewamy się tak naprawdę nie wiadomo czego, a krok po kroku możemy zmieniać rzeczywistość i tego właśnie osoby ze spektrum autyzmu, myślę, nas na co dzień uczą. Pozdrawiam serdecznie.